Tu jest moja lista przylotu z tego feralnego Świnoujścia. No bo łatwo nie było, jak zwykle łatwo i przyjemnie. Lot nie był łatwy, był trudny. Zresztą warunki pogodowe, które zapowiadały lot, no na to wskazywały, że łatwo nie będzie. No i tutaj ja zakoszowałem 68 gołębi. I tu jest lista przylotów do zegarów z 68. No widać, miałem łap ostrość. Miałem 50 odbitych. Czemu ostrości nie chcesz łapać? Ja pierniczę. No teraz widać, miałem 50 sztuk odbitych. Tu są co brakują. Na 68 koszowanych. Mnie nie było w domu, byłem w pracy, więc sobie tak siadały po prostu. 13, 14, no potem troszkę gęściej zaczęły siadać. 14, 15. O 17 były zegary, więc ostatni tu był odbity. 16, 59, to był 50. I później po zegarach doleciało jeszcze do wieczora 5 sztuk. To było 55. No i później jeszcze były kolejne doloty. Słyszę, że coś stuka, do późna nocy dociągają. Chodź. 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 No chodź. Chodź. Czemu nie odbiło? Brakowało, ale doszła. A rude są takie, że albo zdechnie na trasie, albo dojdzie. Stara Wanlunka też doszła. Tu siedzi. Także jeszcze podocierały. Tu brakowało. Kogo tu jeszcze brakuje? Muszę sprawdzić na kartce, ale te dwie stare doszły. Rano doszła tutaj ta siwka stara, 19 rocznik. No te gołębie, co już przeszły w życiu troszeczkę, to się przedarły. Jak widać, dziewczyny tutaj siedzą w wolierze. Tam w rogu stara Wanlunka, która przyleciała na drugi dzień, jak lało straszliwie. Tu jest siwka 19 roku, też na drugi dzień, ale do szyć zajechana wróciła. Wróciła ruda. Naprawdę nie wiem, jaki dzisiaj jest dzień tygodnia. I no nie chodzi o to do końca, że lot był w poniedziałek i ciągle mi się wydaje poniedziałek, że to niedziela, a we wtorek, że poniedziałek. Bo po locie tak już mamy my, hodowcy, pojmowanie spaczone, że jeśli jest lot, to myślimy, że jest niedziela. Takie przyzwyczajenie. U nas tu akurat głównie loty są w niedzielę. Ale chodzi o to, że nie wiadomo, kiedy będzie następny lot. I właściwie nie wiadomo, jaki dzisiaj jest dzień tygodnia. W sensie takim przygotowania gołębi do kolejnego lotu, bo szczerze nie mam pewności, jaki będzie kolejny lot, ani do końca nie mam pewności, skąd będzie kolejny lot, bo to różnie może się, szczerze powiem, potoczyć. Różne tam manewry taktyczne mogą być. W planie jest Świnoujście w niedzielę, ale co polecimy, to powiem szczerze, do końca pewności nie mam, czy nie będzie jakichś różnych nacisków, żeby coś zmieniać. I to się dopiero okaże. No i puściłem, dzisiaj mam po południu wolne, to puściłem samczyki na oblot. Taki oblot dobrowolny. W sensie mogą sobie wyjść z gołębnika i wejść. Tam to są same roczne. Tam jest trener latał. Lub trenerka, widać tam coś krążą, widziałem. O, widać. Trener jest.
sobie tam krąży. Także tutaj są, no nie, no to oczywiście, że nie są wszystko moje, z ojca się, za dużo ich było, z ojca się złączyły. No właśnie, to dziwne mi było, aż tyle ich nie ma. Dam im skrzydła rozprostować, niech sobie wyjdą. Taki oblocik na spokojniaka. Ta z piską koło oka dzisiaj rano przyszła. To była ostatnia z typowanych, której brakowało. Dałem ją tutaj do samiczek rozpłodowych, żeby jej przypadek, ale wyglądała zmęczona bardzo, a teraz widzę, jest taka żwawsza. A tu jest ruda, co pokazywałem, że doszła. I ona niestety jest stłuczona pod spodem. No, biedaczka. Stłuczona i musi trochę odpocząć, więc tutaj w rozpłodzie sobie posiedzą, żeby po prostu nie musiały wyskakiwać. Musiałbym je łapać na obloty i tego. Wygodniej po prostu je odrzucić na bok, niech sobie odpoczną i potem wrócą do gołębnika, jak już będą zdatne do użytku. No a ruda pod spodem jest w takim stanie, cała sina. Tutaj o, widać rozwalona, w coś uderzyła, o, więc czeka ją rekonwalescencja, zanim wróci do lotów. O. Także w takim stanie niestety wróciła, ale jest, no, poodpoczywa i zobaczymy co dalej, więc tutaj te dwie będą odpoczywały. Na razie się wyautowały z drużyny, dwie samiczki z 50 GMP. No ale poczekamy, aż ta szybciej pewnie dojdzie do siebie. Pewnie po locie ją wpuszczę na gołębnik. A ta zobaczymy, jak to się będzie goiło wszystko. Może będzie musiała pauzować troszeczkę dłużej i czekać na swoją kolej. No ale są, doleciały. W związku z czym brakuje mi z 68 6 sztuk na chwilę obecną. Chyba że jakiś roczniak doszedł. Którego nie zauważyłem i tam musiałbym, ale to bym zauważył, jakby ta jednej starej samiczki brakuje, jednego starego samczyka. To bym zauważył, gdyby doleciały. Więc z tymi rocznymi jedynie, ale nic zajechanego nie siedzi, no to chyba brakuje 6 sztuk z 68. No więc 10%, niecałe 10%. Także dla mnie spokojne prowadzenie tych gołębi okazało się łaskawe. No ale cóż z tego, jak wyniki uciekają, więc można się jedynie cieszyć, że gołębie są w domu, ale ja też mam mieszanie uczucia po tym locie. No niestety takie loty nie należą do moich ulubionych, choć na szczęście gołąbki sobie poradziły, przyleciały, strat nie ma dużych, bo można powiedzieć do zaakceptowania. Typowane wszystkie w domu, czyli te gołębie, które były teoretycznie najlepsze, to są w 100%, więc co więcej jakby chcieć, jeśli chodzi z mojej strony. A tam w powietrzu się utrzymuje jaszcząbek i on wpływa na ich trening niewątpliwie, że tak powiem, reagują na niego. To roczniaki, tu stare sobie
wychodzą i mogą sobie... A to co za gołąbek? Taki samczyk, co dalej się zapuścił. No i trochę sobie dam im sobie polatać, niech sobie skrzydełka rozprostują. Fajnie latają. No i poranek, oblot. Dziewczyny są na oblocie. Choć teraz się z kimś spikły. O, ładnie latają. To jest ekipa samiczek, nie wiem czy je widać pod słońce. Cisną jeszcze. Poszły. Już tak od 40 minut śmigają. O, tu są. Przyszedłem do gołąbków i się okazuje, że siedzi we wlocie, bo środek zamknięty. Przyleciał samczyk 4-latek. Dziś jest czwartek po południu. O, czeka na mnie. Już cię wpuszczam, biedaczku. Z feralnego poniedziałku, czyli brakuje mi jeszcze 5 gołąbków, bo brakowało 6. Także czas go puścić. O, przybył. Chodź. Czyli brakuje jeszcze jednego samczyka 3-latka. A nie, po co to otwieram? Zamknięte zostawię. Jednego samczyka 3-latka. Jednej samicy 4-letniej. No i trzech roczniaków. Tu brakuje jednego samca. Wszystkie były te samce. Wszystkie te gołębie były na locie. I są. Ten roczniak też był. Co to tu? Kogo tu gonicie? No. O, mewka nie była na locie. Mewka też tu sobie weszła. Ona akurat nie była na locie. A reszta tak sobie tu wygląda. Tego odrzucę na dostanie jej z nimi, piciu i dam go osobno. Niech sobie poodpoczywa, bo będzie mi przeszkadzał na oblocie. Więc go zabiorę stąd. W ogóle chyba najlepiej było od razu zabrać. Jesteś cały? O, i tutaj w gołębniku rozpłodowym, w jednej z części gołębnika rozpłodowego młode już są, ponieważ gołąbki rozpłodowe zostały zabrane. Młodziaki, które miały, pozabierali sobie koledzy na podkładkę i gołąbki trafiły do woliery. Nawet już jedne trafiły do nowych właścicieli. O, tu będą te młodziaki i one tu po prostu zostaną. One tu będą z tego gołębnika lotowane za młode i tutaj już raczej nie będę wracał gołębi rozpłodowych do tego przedziału. Myślę, że tutaj jest no ponad 20 par, bo tu wszystkie cele nie były zajęte, ale tu były 2 przedziały z tymi młodymi. Tu jest jeden przedział
Tu jest raz, dwa, trzy, 20 i tu jest jeszcze 15, czyli na 35 jest par, ale było ich mniej, 25, bo nie wszystkie cele były zajęte. 25, 27 może par, bo jeszcze miałem po rogach. No to może nawet pod 30. W sumie nie liczyłem, ile tu jest par. Wiem, które tu siedziały, ale nie liczyłem, ile ich właściwie było, jeśli chodzi o sztuki. I właściwie w przyszłym roku tu chcę zostawić tą młodzież, czyli na drugim gołębniku tam jest 16 par i na tym chciałbym zostać, jeśli chodzi o rozpód. A tutaj chciałbym, żeby tu młode były, z tego gołębnika leciały i w tym roku testuję ten gołębnik jako lotowy dla dwulatków. Nie jest źle. Zobaczymy, jak teraz przyjdą lipiec, te upalne loty, więc wszystko się okaże, bo jakby każdy gołębnik zachowuje się inaczej i czy przerzucać się na ten gołębnik nowy jako główny, pod warunkiem, że z niego gołębie dobrze pójdą. Nie chciałem tego robić od razu, tak stopniowo, jeśli będzie widać, że stare gołębie fajnie lecą, a głównie mi chodzi o ten sezon, gdzie się upały zaczynają, bo początek sezonu to z tego gołębnika już wiem, że fajnie gołębie lecą, jeśli są zdrowe, znaczy potrafią lecieć, a po prostu w zeszłym roku miałem na lotach upalnych niemiłe doświadczenia. Tutaj ta wentylacja i tak dalej, no jakieś miałem zastrzeżenia do tego i nie wiem, czy to był jakiś wybryk jednorazowy z braku jakichś błędów związanych z prowadzeniem gołębi, czy po prostu gołębnik jest do dupy, jeśli chodzi o loty, jeśli przychodzi temperatura i upały. No więc jak przyjdą temperatury 28-30 stopni, to wtedy będę bardzo obserwował, jak te dwulatki polecą, bo to będą dla mnie istotne loty pod kątem przyszłości tego gołębnika i jego wykorzystania. Na razie realizuję plan, że tu mają zostać. Jeśli to się nie powiedzie, czego bym nie chciał, że te dwulatki słabo polecą, słabiej niż na pozostałych gołębnikach na tych lotach upalnych, no nie wiem, to wtedy trzeba będzie kombinować, że tu jednak tą rozpłodówkę zostawić, a lotowe gdzie indziej jednak, ale no jest to przeznaczenie na lotowe. No i fajnie by było, tu by były te roczniaki, by zostały, nie musiałbym ich przekładać, nie musiałbym oblotów zmieniać. Byłby to duży plus dla mnie, taki na wiosnę, żeby te gołębie przygotować, więc to jest poszykowane wszystko właśnie pod przyszłość, zaplanowane, jak już będzie w przyszłym roku sezon gołębi rocznych wylądował, także tu ma być wdowieństwo wtedy i tutaj samiczki. No teraz mówię jest pełne, wszystkie siodełka są zajęte, podwójne siodełka, więc jakby 35 cel to jest 70 siodełek plus tam 40 to setka młodzieży, a z tej setki młodzieży może zostać 70 maksymalnie i to nawet te wszystkie cele wiadomo nie uda się zająć, więc pewnie około 60 rocznych by się tu zmieściło. No ale to się będziemy martwić po sezonie. Będzie jedna bania na młode i może nawet tych 60 nie zostać. Zobaczymy jeszcze do lotów, ile ich będzie, więc to nie ma co gdybać do przodu, martwić się będziemy później. Ale z czegoś też trzeba umieć wybierać, żeby te gołąbki były. Zobaczymy. Także tak to tutaj wygląda wśród młodzieży. Jeśli chodzi o problemy z jedzonkiem, to się udało z tym uporać. Raczej są zdrowe po szczepieniu. Za niedługo będą szczepione ponownie przez Tomka Klimczaka. Kolejne szczepienie, już ostatnie przed sezonem lotowym gołębi młodych, który też się zbliża dużymi krokami. Za ile? Mamy tutaj początek czerwca, 2 miesiące. Za 2 miesiące, może 2 miesiące z hakiem, niewiele, no to będą loty młodych, więc 2 miesiące to w marcu się już gołębie lotowe stare szykuje, zaczyna obloty, a młodym też zostały 2 miesiące
jeszcze dużo czasu, ale ten czas płynie i ucieka. Na razie pod kątem lotów starych, ale cały czas z młodymi tutaj się coś robi. Teraz będą sobie tu miały już na tym dużym przestrzeni sobie siedziały i zobaczymy. Jesteśmy tutaj w przedziale samiczek po karmieniu. Słychać, gruchają samiczki. Akurat to jedna z tych co nie chodzi na loty i ona tak szaleje, może tak powiem, tyłek pełen napchany, a energii nie zużywa. Tam widzę dwie mi się parują. Jedna, która się tu parowała, to niestety zawisła na locie i jej nie ma. Dziś wrócił 4-latek, także jeszcze brakuje mi 5 gołębi. A odnośnie lotów, powiem szczerze, ale jakkolwiek nie patrząc, dla mnie ten lot nie był tragiczny, ale te loty takie ciężkie nic nie wnoszą. Te stare gołębie starego typu co prawda poprzylatywały. Też miało być z wiatrem. Część hodowców karmi tak zwanego strzała. I czyli z wiatrem 100 na godzinę wszystko przyleci. Łatwo, pięknie i przyjemnie. Okazała się rzeczywistość inna. Nad morzem były jakieś manewry. Wszyscy się zastanawiają, bo to trochę nienormalne, dlaczego tak się złożyło, że aż tak ciężko było u wszystkich. I tutaj cały Śląsk, Śląsk Wschód, Śląsk Południe, Katowickie wyłożyli się. Ciężko też było w niedzielę. Ja na tyle karmię, że tu jeszcze jedzonko gołąbkom zostało. Muszę to zabrać, tę resztę. Więc jakby dostają podkorek dostają, no i mogą sobie wybrać co która potrzebuje. One teraz naładowane energią, no to już jakby niewiele potrzebują. I taka refleksja mnie naszła i rozmawiając z kolegami, no pojawia się problem, że jak są takie ciężkie loty, to i tam będę musiał oddzielić. Takie są efekty, jak się je już są w formie, już mają siłę, ale niestety potem się parują i potem są problemy. Więc dlatego ja nie lubię zostawiać gołębi w domu, bo potem by dupkę im trochę wytrzepało, to byłoby lepiej. Pojawia się problem, że ciężkie loty powodują to, że na przykład w takim małym okręgu jak mój może być problem z obsadzeniem maratonów, a dziś maratony płacimy od sztuki. Jak hodowcy nie zapiszą, nie zgłoszą gołębi na maraton, bo wielu się wycofa, to koszt maratonu będzie spory. Myślę, że te pierwsze maratony objedziemy i tak dalej, ale nie można sobie pozwolić na kolejne ciężkie loty. Jedni chcą takie ciężkie loty i lubią takie ciężkie loty, ale ekonomia w prosty sposób takie ciężkie loty po prostu, jak się czyta na forum, to czasami lot prawdy, lot w prawdziwych warunkach, że nie tylko z wiaterkiem, nie tylko szybko. A dzisiaj mamy takie gołębie, że jak nie dojdą pierwszego dnia, to ich nie ma. Mało co dochodzi, mało co dolatuje. Z tych starych szczepów jeszcze coś tam doleci lub gdzieś ktoś tam się zaopiekował jakimś gołąbkiem. Ale doloty są bardzo małe. Bardzo małe. To co pierwszego dnia, kilka rano i koniec. I tak to w dzisiejszych czasach wygląda. Tak na drugi, trzeci dzień, tak jak dzisiaj, wczoraj mi doszła samiczka, dzisiaj mi doszedł samczyk, to mało co dociera, więc jakby tak się dzisiaj ciężko nie dzieje. Hodowcy, koledzy nie zgłaszają zbyt wiele dolotów niestety. I wielu by chciało ciężkie loty. Ciężkie loty, jak się zapowiadają upały, 500-ki też super, bo ciężko, bo dla prawdziwych gołębi wymagających.
Prawda jest taka, że większość hodowców tego nie wytrzymuje. Dla nich te loty są za ciężkie i konsekwencją tego może być, że przy dużym okręgu, dobra, tych dobrych hodowców jest dużo i się nazbiera tych gołębi na maraton, że jest pula. Ale jak się okazuje, że pula hodowców nie jest za duża i jeszcze do tego, wiadomo, część hodowców się wykruszyło, wykrwawiło, to może być tak, że trzeba szukać jakiejś alternatywy na loty zagraniczne na transport, bo powiem szczerze, trzeba o tym myśleć w przyszłości, żeby zachować jednak jak największą ilość gołębi i jak największą liczbę hodowców, i ładowanie ekstra trudnych lotów niczego dobrego nie przynosi. Ani z tego nie ma pożytku na wyższych szczeblach ogólnopolskich, ani tego najszybciej zniechęca do hodowli braki w gołębniku, a koszty organizacji oddziału tak samo te loty ciężkie bardzo komplikują, więc pod każdym względem, mimo że jest kilku twardzieli, którzy na siłę chcą utwardzać gołębie i pokazać, że nie tylko w słoneczku i wiaterku, ale wychodzi na to, że ci twardziele to za chwilę zostanie ich kilku i sami sobie mogą lotować. Sami sobie mogą lecieć, ci co się upierają na loty, ci co się upierają na to, żeby lotów nie przekładać, czy żeby nie odwoływać. No to takie mamy czasy niestety i trzeba się do nich dostosować, a regulaminy GMP i inne po prostu nam życia na pewno też nie ułatwiają. Spełnienie tych limitów, samo GMP, które wylatuje niewielki procent osób, ponieważ to jest ciężka kategoria do wylatania. No nie wiem, co tu mądrego wymyślić, jakie te współzawodnictwa. Ktoś by musiał. Nowe GMP sens jest taki, że jest 7 lotów i tych lotów jest mniej. Można je przekładać, można zmienić. Ale w tym nowym GMP są 3 500-ki, a zwykle oddziały dzisiaj robią 3 500-ki w planie lotów. Wychodzi na to, że wszystkie 500-ki muszą być zrealizowane. O ile tych krótkich lotów jest dość, to problem jest z tymi dłuższymi lotami. Ma być jedna 700, 3 500, no i 3 300. No to te 300 jakoś się znajdą, no ale problem się robi z tymi 700-kami. Znaczy 700-kami nawet nie, bo jest jedna. No to oddziały mają 2, no to zawsze tą jedną się jakoś 2 lub 3. Za mało w planie lotu. Wychodzi, że jest lotów z 500 km, że można pozwolić sobie taki lot odpuścić, odwołać, więc no nie wiem, jakie jest dobre rozwiązanie. Przy małej ilości lotów, żeby wszystko pogodzić, jest ciężko. Także żegnam dzisiaj z gołębników. Gołąbki idą spać, pojadły, popiły. Szykujemy na 7. lot, 3. lot okręgowy, 2. 500-kę. Ekipa się szykuje. Zobaczymy, pogoda się zapowiada różnoraka. Więc dziękuję za uwagę, dobry lot. Kolejny oblot. Puściłem samiczki i cisły przez moment, jakby je coś goniło. Zwrot i idą. Przed chwilą taką ławą przeleciały nad gołębnikiem. A nie wszystkie chcą latać, jakaś ta ląduje, ale idą.
Teraz tu patrzę, czemu z samcami siedzi samiczka. Muszę to sprawdzić, ale chyba kolejna. Czy ona była z lotu, czy doleciała? Muszę sprawdzić, bo wydaje mi się, że ona była wśród tych brakujących. Ale nie wiem, czy ona... Miałem zegar potem podłączony, czy ona wróciła już w niedzielę. Bo była na pewno nieodbita. Czy doszedł mi kolejny roczny? Muszę to sprawdzić. Nawet w dobrym stanie, więc jak mówiłem wcześniej na filmie, z tymi rocznymi to do końca nie szukałem, czy doszły, czy nie doszły. I mogłem przegapić jej przylot. Sprawdzam sobie tu na liście i faktycznie brakowało tej samiczki. Tylko teraz zobaczę, potem podłączyłem zegar, czy ona przypadkiem nie doszła w niedzielę, bo miałem policzone te gołębie, co doszły jeszcze po zegarach. Podłączyłem sobie podgląd i... Aha, ta doszła jeszcze wieczorem zajechana. A nie, ona doszła jeszcze po zegarach. Ona doszła po zegarach akurat. No to nie, to pomyłka. To pomyłka. Ona była pierwszego dnia. Pierwszego dnia była i doszła po zegarach. Ostatni doszedł 20:15. Także po zegarach, do zegarów było co to jest? No, po zegarach ich tu doszło wtedy 7. No, jeszcze garstka lata. Wypuściłem je 2 godziny temu. I jeszcze koło, ile ich tam jest? 3, 6, 9, koło 20, ponad 20 dziewczyn lata i jeszcze nie usiadło, także nie wiem, czy to dobrze, czy nie. Wczoraj było to samo. 2,5 godziny zajęło, zanim wszystkie weszły, bo nie chciałem samcy puszczać, bo ich jest za dużo. Żeby byłyby 3, to bym puścił samce, ale jest ich za dużo, więc nie chce mi się samcy puszczać, potem rozdzielać tylu. Wczoraj było to samo, 2,5 godziny zanim wszystkie samice weszły. Także szykujemy je do 500. W niedzielę ma być Świnoujście numer 2, 540 km. No i zobaczymy, co nam los przyniesie. A takie nieposłuszne obloty nie wiem, jak traktować, czy na plus, czy na minus. Są na pełnym karmniku, czyli nie są głodne, więc na głód ich, tak powiem, się nie zawoła. No i jest ciężko z tymi oblotami. Teraz próbują coś usiąść, ale naprawdę nie wiem, co byłoby mądre zrobić. Wszystko okaże się po locie. Po locie, jeśli będzie on normalny. Z poprzedniego Świnoujścia brakuje mi 5 gołębi. Z 68 zakoszowanych, 1 ostatni przyszedł wczoraj. Także te doloty to nie pójdą na lot. Te, co przyszły normalnie w niedzielę, przyszło ich 50 w niedzielę, to na pewno pójdą. 55 przyszło ich w niedzielę, bo 50 do zegarów, 5 później po zegarach było. To na pewno pójdą na lot. A z poniedziałku w sumie tamtą samicę zobaczę, starą Wanlunkę. No nie wiem, czy też nie pójdą. A tam przyszła ruda, na pewno nie pójdzie, bo ruda jest rozwalona. Ten, co przyszedł wczoraj, no to ten wiadomo nie pójdzie. Potem siwka taka seryjna
to no, jest zajechana, są odrzucone w ogóle od ekipy, to te odrzucone na pewno nie pójdą, nie są wśród nich, no bo one by siedziały na dachu i tak powiem znowu w drugą stronę ściągały je z oblotu. Gdzie reszta usiadła czy co, bo ich teraz nie ma 20. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jest. A co się stało z pozostałymi? Teraz gadam, czy one usiadły? Więc to są z tego gołębnika tutaj, czyli te wszystkie, które nie były na locie. A nie, tu są, no mówiłem, coś mi zabrakło ich. Teraz jest 1/10, a tam jest 3, 6, 9, 12, 22, 23, no dobrze mówię, około 25 lata. Około 25 dziewczyn lata i czekam z wypuszczeniem kolejnych. Obawiam się, że chciałbym wypuścić samce i pędzę do pracy, więc samczykami to jest trochę lipa. Ciężko pogodzić wszystkie obloty. O, można sobie popatrzeć. Wołałem, to nic nie daje. Wołanie nic nie pomaga. Wczoraj odpuściłem, poszedłem, no to weszły. 2,5 godziny im wczoraj zajęło, no to w końcu ich nie było w powietrzu. Choć jeszcze jedna potem się znalazła w gołębniku. No, więc tak niby chcą lądować, niby nie chcą lądować. Zaś kółeczko i tak krążą potem. Jak rano ruszyły, super latały. Super. Nawet był taki moment, że szły jakby je co goniło, jak wyścigowce. A potem przeszły na fazę kółek koło domu, usiądzienia na dach i znowu się zerwały, znowu chodziły w grupie. Same, bez żadnych, bez pomagania, bo właśnie widząc co się dzieje, to ani bym się nie odważył wspomagania. Po południu ich nie wypuszczę, bo podejrzewam, że mógłbym mieć o 20 na noc w gołębniku mniej, bo one by tak latały, te niektóre, do wieczora i się by ściemniło i już tak kiedyś miałem, więc po południu nie mam zamiaru ich wypuszczać. A zaraz się wkurzę, puszczę te samce i pójdę do pracy, bo nie chciałbym po południu też samcy puszczać. Pójdę do pracy, a te będą miały imprezę, no. I teoria teorią, a praktyką, a poleciały w ogóle, mają je gdzieś, no niesamowite po prostu. No poszły sobie, no bo teraz tu nie krążą, gdzieś zaś coś zobaczyły, jakiegoś ptaka czy oblot innych gołębi i poszły. O, tu są, a to są wszystkie? No i niby siadają, niby krążą, a w dupie się im przewraca po prostu. Dlatego karma jest, powiem od razu, czysta. Woda czysta. Bez dodatków żadnych. No bo jedne by się nawpieprzały więcej. O. Jakieś stare te samice. To mogą być te stare. Nie no, nie mogę po prostu. Chciałoby się, żeby usiadły, zrobić swoje oblociki, wszystko. Chciałem młode potem wypuszczać, zrobić obloty, wypuścić młode, żeby sobie były, po pracy zamknąć. To o wypuszczeniu młodych nie ma mowy, po pracy późno mi się ich nie chce wypuszczać. Więc zarąbane i młode przez to są. Po prostu młode są nieoblatywane, są zamknięte. W poniedziałek, w niedzielę nie latały, bo były loty. W poniedziałek nie latały, bo mieliśmy lot. Wtorek nie latały, bo były doloty. No, wczoraj nie latały. Przedwczoraj nie latały. Dzisiaj, no nie wiem. Jutro może będą przy koszowaniu latać jutro. O, może usiądą, błagam was. Jedna siadła. No, siadajcie dziewczyny.
A co z tamtego gremnika? Daremne po prostu. Daremne. Ja nie puszczę tych samcy do nich. Idę pokarmić samce, jadę do pracy. Nie da rady, no po prostu nie da rady. Przyjdę z pracy, to puszczę samce i tyle. Żeby miały też oblot. To zaś młodych pewnie nie puszczę. O. Nie doczekam się. A, jeszcze się fechtni z powrotem. No pięknie. Zaraz, no nie, no. Nic z tym nie zrobię, no. Nie wiem, jak to wróżyć. Co to będzie. Tak to wygląda u mnie w tej chwili. Jutro koszowanie na 500. A tak jak powiedziałem, nienawidzę zostawiać gołębi w domu. Potem są takie efekty. Zostawisz w domu, to potem cały tydzień się musisz męczyć z nimi. Dlatego ja wolę po pierwsze wszystko zapakować do kosza. Wszystko trochę podjechane, lepiej się to przygotowuje do następnego lotu. Bo jak mają przerwę, to są same problemy. A z samicami szczególnie. Może z samcami można robić przerwy, ale samicami to jest robienie przerw. To jest po prostu jedna wielka udręka potem. Ja się odłączę, czy to w ogóle był mój? Co to, jaszcząb? Nie, to jakiś gołąb, samiec. Jeszcze one to samcami będą latać. Ojeju. Jeszcze przy domu się. Przy domu się są w stanie pogubić. No i mamy koniec tygodnia, gołąbki zakoszowane na lot. Regeneruje się kilka w domu, które doleciały. Ogólnie u mnie 5 sztuk brakuje z poprzedniego lotu. A tutaj wszystko zostało zakoszowane na lot Świnoujście, 500 km. Zapraszam do relacji z lotu. Tak to, koledzy, wygląda i koleżanki. Pozdrawiam serdecznie, Krzysztof Trzaskalik. Dobry lot.